Siemaneczko, jestem świeżo po przejechaniu tym Kukirinem G2 Pro, a nie powiem ilu kilometrów, bo jestem właśnie po teście zasięgu, który brakował mi, żeby skompletować w pełni tą recenzję, tak samo jak G2, którą nagrałem poprzednio. Jeszcze będzie G2 Max, o ile pogoda pozwoli. Słuchajcie, dzisiaj się udało. Kukirin G2 Pro, hulajnoga, która po rozpakowaniu jej z pudełka nie zrobiła na mnie w ogóle wrażenia. Stwierdziłem, że takim czymś to bym w ogóle nie jeździł, jednak podczas tych wszystkich testów, podczas tych wszystkich jazd, które przeprowadziłem, to się kompletnie zmieniło. Zauważyłem, że bardzo wiele osób, szczególnie na TikToku podczas moich transmisji live, pyta o stacyjki. Okazuje się, że lubicie stacyjki w hulajnogach elektrycznych. Ta hulajnoga, nie wiem czy wspominałem, ale ma taką stacyjkę, ma dwa kluczyki w zestawie, można sobie przekręcić. Tutaj mamy przycisk zasilania, tak na szybko Wam pokażę. Jest klakson, mamy 3 biegi, raz, dwa, 3. Hulajnoga fabrycznie przychodzi w sumie odblokowana, więc nie musicie tutaj nic kombinować. W ogóle defaultowo jest tak ustawiona, że jest wszystko co trzeba, natomiast do zrobienia testu zasięgu musiałem sobie jedynie aktywować tutaj zresztą mrugający tempomat i to jest pozycja bodajże P05 w tym ukrytym menu. Ostatnio zapytał mnie ktoś na TikToku, czy już mi się złamała, czy może jeszcze nie, i tak w sumie jak sobie na nią popatrzeć, to faktycznie tutaj ta konstrukcja łączenia deku ze sztycą, no nie jest to jakaś nie wiadomo jaka gruba blacha i nawet w sumie tak dziwnie, śmiesznie wyprofilowana, że faktycznie mogłoby się to uksyć. Natomiast słuchajcie, no ja nią jeździłem jak normalny człowiek po drogach, po mieście. Nie robiłem tutaj jakichś nie wiadomo jakich motocrossów, bo ta hulajnoga po prostu nie jest do jakichś takich rzeczy. O kurde! Ja pierdzielę! Więc mam nadzieję, że nic się takiego nie przydarzy, a jeśli się komuś przydarzyło, to możecie napisać w komentarzu, jestem ciekaw. Tutaj mamy port ładowania, nie wiem czy pokazywałem. Jak coś to tutaj jest, pod taką klapeczką. Egzemplarz, na którym dzisiaj jeżdżę, to wersja 2024, ulepszona, ma na przykład żółte kierunkowskazy. Jest również klakson, włącznik świateł, włącznik główny zasilania, natomiast licznik możecie kojarzyć z innych hulajnóg Kukirin, na przykład G2 Mastera albo nie wiem, G3 Pro, albo nawet G2 Maxa w sumie. Bateria o pojemności 15,6 Ah, napięcie 48 V. No i oponki, słuchajcie, 8,5 cala bezdętkowe. Bezdętkowe opony, co według mnie jest naprawdę bardzo dobrą opcją, szczególnie dla osób, które jeżdżą po prostu po mieście, bo najczęściej właśnie wtedy, jeżdżąc po mieście, najłatwiej uszkodzić dętkę. I to bywa po prostu kłopotliwe i frustrujące. Natomiast takiego problemu tutaj raczej nie będziecie mieć, no chyba że po prostu najedziecie, nie wiem, na gwoździe albo jakieś inne metalowe dziadostwa, no to wtedy już po prostu nie ma rady. Ale opona bezdętkowa to jest naprawdę super sprawa. A jak jesteśmy przy oponach, to muszę wspomnieć, że tutaj mamy hamulce, uwaga, tarczowe, zarówno z tyłu, jak i z przodu, co nie zawsze się zdarza, bo przeważnie w tych hulajnogach takich powiedzmy miejskich, lekkich, z przodu jest hamulec bębnowy, a tutaj no jednak nazwa Pro do czegoś zobowiązuje. Dali po prostu hamulec tarczowy i z tyłu, i z przodu, także no to jest duży plus jak dla mnie. Fajną opcją jest tutaj możliwość regulowania wysokości kierownicy. Mamy tutaj zakres taki 3-stopniowy, teraz jest najwyżej, później można sobie jedną kropkę w dół opuścić, jeszcze jedną i z tego mogą się ucieszyć po prostu osoby no, niższego wzrostu albo ewentualnie dzieci, które chcą po prostu jeździć na takiej hulajnodze, wtedy będą sobie mogły wyregulować spoko tą wysokość pod siebie i nie będzie problemu. Natomiast tak jak dla mnie, ja mam, nie wiem, 182 bodajże centymetry czy 3. Wysokość kierownicy taka jak teraz, czyli ta maksymalna, jest jak najbardziej w porządku i nic tutaj bym nie obniżał akurat pode mnie. Kolejna rzecz, o której chciałem wspomnieć, to jest zawieszenie. Jest sprężynka, jest regulacja, także można sobie dostosować twardość zawieszenia pod siebie. Nie wszystkie hulajnogi to mają, a szczególnie te, które mają ten elastometr, czyli TPU. Nie ma tam opcji w ogóle regulacji, natomiast ta sprężynka jest regulowana z przodu, jest regulowana z tyłu, możecie sobie ją po prostu wyregulować, bo wiecie, no jeśli chcecie jeździć sobie na przykład po mieście taką hulajnogą, a ona się nadaje jak najbardziej do tego, no to im zawieszenie jest większe, tym po prostu lepiej się jeździ po tym bruku, po tych wszystkich krawężnikach i to jest bardzo fajna opcja. I powiem Wam szczerze, że to zawieszenie jest miększe niż
w G2 Masterze i w G2 Masterze, próbując sobie wyregulować zawieszenie, odkręciłem tą nakrętkę i okazało się, że sprężyna po prostu stała w miejscu, nic się po prostu nie rozprężyła i hulajnoga nadal była po prostu twarda, tak jak była twarda fabrycznie. Natomiast tutaj fabrycznie ja ważę 80 kg i powiem szczerze, że pode mnie jest to dostosowane spoko, natomiast nie ukrywam, że sobie trochę podreguluję tą sprężynkę jeszcze bardziej, żeby była po prostu jeszcze miększa. Pokażę Wam, jak się ugina. Zobaczcie, przód ugina się i to całkiem nieźle, tył też się bardzo fajnie ugina, także ta hulajeczka po prostu jest komfortowa, bo jest elastyczna. 3, 2, 1, poszła! 10, 20, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43 na godzinę to jest VMAX Kukirina G2 Pro. Hamujemy. Licznik początkowy 30 km, z tego co widzę bateria jest naładowana do pełna. Hulajnoga jest ciepła, bo wyjechała prosto z ciepłego garażu, natomiast na dworze jest w tym momencie 5 stopni, także jakoś podołam. Zaczynamy. 25 na godzinę, tempomat i jedziemy. Trasa dzisiejszego testu zasięgu jest nieco inna niż zwykle robię, ale tak niestety wynikło z mojej logistyki. Będę starał się natomiast jechać cały czas, tak jak wspomniałem, 25 na godzinę. Jak najwięcej porównym, jak będzie jakaś górka, to będę chciał po prostu z niej zjechać, żeby to wszystko się zbilansowało. No i mam nadzieję, że podołam, bo pogoda nie jest najlepsza. Muszę pochwalić te oponki bezdętkowe, są naprawdę bardzo przyczepne. Nie wiem, zrobione są z jakiejś takiej sztywnej gumy, zresztą jak większość opon bezdętkowych, że jeżdżąc właśnie w takich sytuacjach śliskich, liści, gdzieś na mokrej nawierzchni, bo trochę do pracy nie jeździłem, naprawdę byłem bardzo zaskoczony, że trzyma się jak przyklejona po prostu. Także to jest akurat spoko. Dobry moment, żeby sobie pojeździć jeszcze trochę po szutrze. Akurat mam tutaj skrót, więc nie to, że specjalnie wbiłem się, po prostu część trasy. Muszę zwrócić uwagę na pozycję za kierownicą i długość deku, który umożliwia tutaj naprawdę komfortowe stanie, tak można to nazwać. I mam porównanie do modelu, który testowałem ostatnio, czyli do G2. Niestety tam jest troszeczkę krótszy ten dek, przez co jest taki pewny delikatny dyskomfort, ale to, do tego się trzeba po prostu przyzwyczaić. Natomiast G2 Pro, mimo że w sumie nieduża ta hulajnoga jest na tyle wygodna, że stoimy sobie na niej, jedziemy sobie na niej naprawdę komfortowo. Ta odległość tutaj ciała od kolumny kierowniczej jest naprawdę bardzo dobra, bardzo w porządku. Nie ma tutaj żadnego dyskomfortu związanego z tym, że jest, nie wiem, za krótki dek czy coś takiego. Stoję sobie cały czas na deku, nie mam potrzeby, żeby gdzieś tutaj nogę pchać dalej czy coś takiego, także pod tym względem no trzeba zwrócić na to uwagę, że jest tutaj ok. Pasek stanu baterii w tej hulajnodze podzielony jest na 10 kreseczek. W tym momencie już nie mamy dwóch, czyli mamy 8 z 10 i przejechane jest dokładnie 10 km. Także tak to wygląda. W sumie nie spodziewałem się, że zrobię w tym roku test zasięgu tej hulajnogi, bo niestety no, mamy w tym momencie połowę listopada. Ale zobaczcie, nawet słoneczko zaświeciło. Akurat jest weekend. Wszystko się dobrze złożyło. 20 km przejechane, 6 kresek stanu baterii zostało. Słuchajcie, 4 kreski do końca baterii, przejechane równe 30 km. O, chociaż jest 5. Raz 4, raz 5. Nie może się zdecydować. A i znowu pojawił się fajny odcineczek drogi szutrowej, więc to jest dobra okazja, żeby jeszcze przetestować bardziej to zawieszenie. Tu są akurat takie kamyczki, od czasu do czasu gdzieś tam doły. Mogę Wam powiedzieć, jakie są moje wrażenia. Oczywiście po głosie pewnie gdzieś tam czuć, słychać znaczy te wibracje, ale to jest takie, wiecie, w każdej hulajnodze tak jest, także tutaj nie ma problemu. Liczą się wrażenia, doznania po prostu takie, o, jakie ja mam w tym momencie. No co mogę Wam powiedzieć, wjeżdżamy na dziurę, jest miękko. Generalnie te sprężyny są bardzo miękkie i pod moją wagę 80 kg są naprawdę idealnie zestrojone. Nie miałbym tutaj potrzeby, żeby je regulować, no bo jest naprawdę nieźle, chociaż w sumie można by minimalnie poluzować, wtedy będzie jeszcze miększa, ale to już wedle upodobań. Generalnie jest ok.
No i mamy 40 km, 3 kreski do końca. No i w końcu stało się, bateria wyssana do zera, słuchajcie, mruga, już tutaj nie chce ta hulajnoga za szybko jechać. Zasięg maksymalny, jaki udało mi się przejechać na niej, słuchajcie, to 45 km. 45 km to jest 2 km mniej niż na G2, także to jest, można powiedzieć, w granicach błędu po prostu. 45 km na Kukirinie G2 Pro można przejechać, ważąc 80 kg, no i jadąc z prędkością 25 km na godzinę na tempomacie po w miarę prostych drogach. I uważam, że jak na hulajnogę w takiej cenie, to jest naprawdę bardzo dobry wynik. To jest jedna z tych hulajek, na których można skakać sobie z krawężnika, wjeżdżać na krawężnik bez jakiejś telepki, nie wiadomo jakiej, jakichś strzałów, po prostu jest git. No i teraz mamy jeszcze takie małe miejskie endurko. Ja tutaj często przyjeżdżam, żeby sobie zjechać po tych schodkach. Słuchajcie, no super, hiper miękko. Nie ma się do czego doczepić, naprawdę. Te sprężynki robią robotę, jednak wolę zawieszenie na sprężynach niż jakieś elastometry i te sprawy. Zobaczcie, są naprawdę niezłe schody. No skacze się, pyk, pyk, pyk. Kurde. Czego chcieć więcej? Nie mam pojęcia. I teraz zostaje wyrzucony na bruk. Jadę sobie po bruku, no cały czas z prędkością dosyć niską. 17, 18, dobra, wbijamy sobie drugi bieg, nie ma co się szczypać. Dobra, i teraz mamy Sienkiewkę, czyli największy deptak w Kielcach, który jest również moim polem testowym zawieszeń w hulajnogach elektrycznych. No co ja mogę powiedzieć? Wybiera spoko, naprawdę wybiera spoko. Sprężyna to jest sprężyna. Ja polecam na miasto jednak kupować hulajnogi na sprężynach niż na tych elastometrach, bo kurde, no tam to cholerstwo się w ogóle po prostu nie chce uginać. Jest jeszcze tutaj taki fajny enduro odcineczek, czyli schodki do parku. Proszę bardzo. I teraz patrzcie na to. Enduro Kielce. O kurde. Ja pierdzielę. Kurde, słuchajcie, no tego to się nie spodziewałem. Nie wiedziałem, że jakieś łebki tutaj dorobią. Zobaczcie, nie wiem, czy to widać będzie na GoPro, ale no dorobili hopkę. Dorobili hopkę z ziemi, a ziemię pobierali, widzę, z tej dziury tutaj, także wszystko się zgadza. No muszę powiedzieć, że ja jeździłem akurat w motocrossie parę ładnych lat i uwielbiam takie klimaty, także... Ale od razu przyznaję, ja tego nie zrobiłem. Ja tego nie zrobiłem, ja tylko korzystam. Jeszcze raz. Uwaga, jump! Kurde. Ej, jest to naprawdę zajebiste, podoba mi się, ale dobra. Nie chcę, żeby mnie ktoś tu przyłapał na takich ekscesach parkowych. Dobra, słuchajcie, przeskakujemy sobie teraz na drugą stronę. Mam nadzieję, że nie spotkam pod liśćmi jakiejś niespodzianki w postaci jakiejś dziury, bo akurat ten odcinek parku charakteryzuje się, zobaczcie, najgorszej jakości chodnikami po prostu w mieście. Niestety, zobaczcie, jakie tu są dziury. Dlatego tu przyjechałem, żeby jeszcze sobie troszeczkę przetestować to zawieszenie, z którego jestem zadowolony. To powtórzę kolejny raz. G2 Pro, zawieszenie naprawdę polecam. Dobra, jeszcze mój ulubiony przejazd pod czteropasmówką, czyli przejazd po prostu pod mostem, ale nad rzeką jednocześnie. To jest bardzo ciekawe, bo przeważnie jedzie się mostem nad rzeką, a tu się jedzie pod mostem nad rzeką. Dobra, nie ma, słuchajcie, tutaj nikogo i jedziemy sobie w tym momencie, uwaga, 40 na godzinę praktycznie, tak? Jest 4 dyszki. Wbijemy jeszcze na chwilę tutaj do skateparku, bo zawsze tędy przejeżdżam i od czasu do czasu sobie po prostu na chwilę tak wjadę, po prostu, żeby podrażnić trochę tych skaterów, zawsze mnie tu przeganiają, mówiąc, że no po prostu nie wolno tutaj na elektrycznej hulajnodze jeździć, ale dobra, chrzanić, zobaczcie, jedzie się, tą bandę po prostu muszę zaliczyć i spadam stąd, także robimy coś takiego i elo. Ogólne wrażenia z jazdy Kukirinem G2 Pro po mieście oceniam na bardzo pozytywne i w sumie nie wiem, co jeszcze można chcieć więcej. Zobaczcie, po schodach nie ma problemu, po bruku
nie ma problemu. Zobaczcie, jakie siodło dołączone jest do tej hulajnogi. Nigdy wcześniej nie testowałem w sumie żadnego Kukirina z siodełkiem, jest to pierwszy raz. Jest tutaj taka kolumna, którą się montuje dosłownie na 4 śrubki, które są oczywiście w zestawie. Sama kolumna jest składana, także siodełko można sobie złożyć. No i jest regulacja oczywiście góra-dół. Dobra, załóżmy, przejedźmy się, zobaczymy, jak to jest. 4 śrubki i kluczyk jest w zestawie, wystarczy przykręcić je w odpowiednich miejscach i gotowe. Słuchajcie, montaż tego trwa dosłownie minutę. Zblokujemy, żeby nam się nie zsuwało w dół. Teraz można sobie obniżyć kierownicę do najniższej pozycji, żeby się po prostu dobrze jechało. Jeszcze raz. Tak to wygląda na gotowo. Siodełko jest zamontowane, przykręcone do deku, wyregulowane góra-dół. Tutaj mamy jeszcze amortyzator w rurce, także powinno się ruszać góra-dół, powinno być naprawdę komfortowo. No i sobie jadę na siodełku, na hulajnodze elektrycznej. Pierwszy raz i muszę powiedzieć, że jest naprawdę bardzo fajnie, bardzo wygodnie. To siodełko przede wszystkim jest bardzo miękkie i słuchajcie, rusza się góra-dół na sprężynie, jest amortyzowane, plus jeszcze zawieszenie w G2 Pro, które również jest na sprężynach. To daje naprawdę niesamowity komfort. No szkoda tylko, że te przepisy nie za bardzo pozwalają na taką jazdę, bo myślę, że na takich dłuższych trasach no to chyba bym wolał jechać właśnie tak jak teraz na siodełku, bo jest naprawdę fajnie. Jeszcze tutaj regulowana kierownica góra-dół, która umożliwia jeszcze bardziej wygodniejszą sylwetkę, no to już jest w ogóle czad. Podoba mi się. Słuchajcie, jeśli ktoś ma taką potrzebę, to może sobie obniżyć siodełko maksymalnie i odbezpieczyć tutaj, następnie złożyć i tak to wtedy wygląda. Do transportu spoko. Jednym słowem, ta hulajnoga jest idealnym rozwiązaniem dla osób ceniących sobie kompleksowe rozwiązanie, jeśli chodzi o środek transportu osobistego w niskiej cenie. No, nie widzę nic lepszego. Jeśli miałbym wybrać 3 hulajnogi Kukirin i każda miałaby być jakby najlepsza w swoim segmencie, to zdecydowanie Kukirin G2 Pro byłby jedną z tych hulajnóg. On by był w tym segmencie takim najbardziej low. Najwyższy byłby oczywiście Kukirin G3 Pro jako hulajnoga, która ma wszystko, ma 2 silniki, wygodne zawieszenie, duża, ciężka, szybka. Na pewno byłaby G4, która jest hulajnogą, która ma największy zasięg spośród Kukirinów i jest też najszybsza i ja to akurat lubię i cenię. Natomiast te hulajnogi są ciężkie, a Kukirin G2 Pro jest najlżejszą hulajnogą, kompaktową, składaną, równie wygodną, którą można sobie używać po prostu na co dzień i nic lepszego nie będzie. Oczywiście powiecie G2, oczywiście G2 będzie szybsza, ona już jest troszeczkę cięższa, nie ma błotników z przodu, nie ma kierunkowskazów, nie ma takiego oświetlenia fajnego jak ta. Do codziennej takiej jazdy naprawdę to Kukirin G2 Pro po prostu jest mistrzostwem świata. Ja cieszę się, że Kukirin wypuścił tą hulajnogę, bo do tej pory myślałem, że po prostu nic mnie nie zaskoczy, a Kukirin G2 Pro właśnie mnie zaskoczył. Zaskoczył mnie tym, że to jest kompletna hulajnoga, którą zdecydowanie polecę każdemu jako taką, nie wiem, powiedzmy pierwszą hulajnogę albo hulajnogę po prostu do jazdy na co dzień. Także ja uważam, że warto kupić ten model zdecydowanie. No i tak jak wspomniałem, link zamieszczam w opisie filmu, macie 6% kod rabatowy, można sobie skorzystać. No i chyba to tyle na ten temat. No po prostu dla mnie to jest takie odkrycie tego roku. Właśnie ten ostatni Kukirin praktycznie, którego testuję w tym roku, Kukirin G2 Pro. Także zdecydowanie mogę polecić z czystym sumieniem. To było na tyle w zasadzie w tym odcinku, także teraz fajnie by było, jakbyście dali jeszcze łapkę w górę, kliknęli dzwoneczek, żeby być na bieżąco z tymi wszystkimi odcinkami, które dla Was przygotowywuję no i suba, jeśli ktoś jeszcze nie dał, i widzimy się po prostu w następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!